opactwo benedyktynów w Tyńcu założył książę Kazimierz Odnowiciel w 1044 roku. Pierwotny romański kościół, podobnie jak całe opactwo, został wzniesiony w drugiej połowie XI wieku na szczycie skały wapiennej na prawym brzegu Wisły. Obecny kościół świętego Piotra i Pawła powstał w stylu gotyckim w XIV i XV wieku, na zrębach romańskiej świątyni z okresu fundacji. Zachowały się w niej m.in. fragmenty kamieniarki, odkryte przez archeologów groby opackie. Dziś gotycki wygląd zachowały głównie klasztorne krużganki. W latach 1618-27 opat Stanisław Łubieński przebudował świątynię w stylu barokowym. Z naw bocznych utworzono wtedy 6 kaplic. Powstał chór muzyczny i dwuwieżowa fasada. W 1656 roku, czyli w czasie potopu, kościół został spalony przez Szwedów. W XVIII wieku ponownie został kościół przebudowany, kiedy to elewacja frontowa uzyskała dzisiejszy wygląd. Surową formie fasadę ujęto w 2 wieże. Na zewnątrz fasada zwieńczona jest trójkątnym szczytem, ujęta w 2 niskie wieże, nakryte daszkami namiotowymi. Do wnętrza prowadzi portal wczesnobarokowy ujęty 2 szkarpami z posągami patronów świętych Piotra i Pawła. W XVIII wieku powstał nowy wystrój wnętrza. Było to dzieło architekta Francesco Placidiego, malarzem był Andrzej Radwański. Obecny kościół benedyktynów świętego Piotra i Pawła po licznych przebudowach posiada formę barokową. We wnętrzu uwagę zwraca późnobarokowy ołtarz główny z połowy XVIII wieku z rzeźbami świętych Piotra i Pawła i obrazem adoracji Trójcy Świętej. Ołtarz, który został wykonany przez Franciszka Placidiego z czarnego marmuru. W prezbiterium znajdują się stale wczesnobarokowe z pierwszej połowy XVII wieku z 10 obrazami z życia świętego Benedykta i dziejów zakonów w Zapleckach. W nawie uwagę przyciąga rokokowa ambona w kształcie łodzi z drugiej połowy XVIII wieku przypisywana śląskiemu rzeźbiarzowi Franciszkowi Józefowi Manglottowi. Również warte uwagi są 2 konfesjonały późnobarokowe. W kościele znajdują się także 3 ołtarze rokokowe drugiej połowy XVIII wieku. W ołtarzach obrazy późnobarokowe świętej Scholastyki, świętej Anny, świętego Benedykta, malowane przez Andrzeja Radwańskiego, Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej oraz krucyfiks. Ściany wnętrza kościoła zdobią fragmenty polichromii. W prezbiterium są to resztki sceny pokłonu 3 króli z XVI wieku, a w kopułkach kaplic malowidła wykonane przez Andrzeja Radwańskiego. Z ciężkich strat poniesionych podczas walk z Rosjanami w okresie Konfederacji Barskiej opactwo już się nie podniosło. Po kasacie klasztoru kościół w latach 1816-26 pełnił funkcję katedry. Stolicę diecezji przeniesiono następnie do Tarnowa, a opustoszałe gmachy uległy ruinie. Benedyktyni powrócili na Tynieckie Wzgórze dopiero w 1939 roku, a godność opata przywrócono na Tyniec dopiero po 30 latach. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.